Witajcie w kolejnym vlogu. Już? Tak. Daj, weź ty, kurwa. Ci żyłka pęknie na czole. Witam was w kolejnym vlogu domowym. To będzie vlog, w którym podpowiadam na wasze pytania, bo tych pytań trochę jest, trochę się gdzieś gromadziło wcześniej. Także postanowiliśmy, że może ten odcinek poświęcimy właśnie na takie odpowiedzi dla was, co was ciekawi, co was trapi, czym może wujek was jakąś dobrą radą, wujek może wam wesprzeć jakąś dobrą radą was. Także siedzimy sobie na balkonie. Balkon jest jeszcze w trakcie realizacji, bo nie ma czasu, bo jest walka. Jak zawsze jest walka. Ale no, są plany na ten balkon, tylko że potrzeba więcej czasu. Także dzisiaj sobie odpowiemy w tych pięknych okolicznościach pogodowych. Słońce mnie razi, dlatego mam okulary. I odpowiemy sobie na pytanka wasze. A Siusiek będzie zza kamery je czytał. Czytała. Może odpowiedz, dlaczego siusiek? Dlaczego Siusiek? Bo cały czas sika. Gdzie nie jesteśmy, to sika. Gdzie nie ruszymy, to sika. Bo dużo pije. Jak się trochę napije, to sika 10 razy. I dlatego jest oficjalnym siuśkiem. No to zaczynamy. Czy masz swój ulubiony kibel w Alligatores? Mam swój ulubiony kibel w Alligatores. Codziennie uczęszczam do tego kibla. To jest kibel dla wtajemniczonych. Parę osób jest, z którymi się ścigam o ten kibel. I czasami się wyprzedzamy, kto pierwszy, ten lepszy. Tam są dobre posiedzenia, jest cicho. Ten kibel jest przy macie. Ale tak jak mówię, to nie jest kibel dla wszystkich. Jaka największa waga na off-season? Największa waga na off-season no to jest aktualnie była, bo ważyłem 108 kg, ale taka moja najwyższa waga to było 112 kg, ale to było po operacji, nie ruszałem się nic, tylko jadłem i leżałem, a teraz po prostu troszkę więcej ważyłem po Stanach i jak wróciłem, to zacząłem siłkę, jeszcze szedłem na kreatynę, więc się jakby skumulowało, więc ta waga jest taka trochę oszukana, można powiedzieć, że nie jestem taka świnia, na jaką wyglądam. Jak to jest mieć taką wspaniałą narzeczoną? A jak to jest mieć takiego wspaniałego narzeczonego? Wspaniale. Nie będziemy tu jakieś gejówy robić następne. To jest twardy content dla twardzieli, a nie zmiękczanie łodygi. Kto jest twoim ulubionym członkiem rodziny? Nie mogę tutaj zbytnio nikogo faworyzować, dlatego moim ulubionym członkiem rodziny jest każdy z mojej rodziny. Czy czasami tęsknisz za judo? Czasami mam tak, że no czasami miałem ochotę, były takie momenty, że chciałem sobie wrócić gdzieś tam może posparować, zrobić randori, bo tutaj taka ciekawostka dla widzów, którzy nie wiedzą, randori to jest taki trening, gdzie są właśnie sparingi. I czasami miałem taką ochotę, ale też duże ryzyko jest kontuzji, a nie chcę się narażać na takie kontuzje, dlatego mam wspaniałe wspomnienia z judo i przy tym zostanę. Czy to ty kiedyś latałeś po złotych tarasach w samych majtkach i czepku? Była taka akcja. Taka akcja była, bo przegrałem zakład, kiedyś już o tym wspominałem. I zakład dotyczył się tego, że z moim kumplem Wiktorem się założyliśmy, kto tam wygra walkę. Nie pamiętam, kto się wtedy bił. Nie wiem, czy nie Covington albo Teixeira z kimś. Nie jestem pewny, nie chcę teraz tutaj wymyślać, bo nie pamiętam. Ale ja powiedziałem, że ktoś wygra. On powiedział, że druga osoba wygra i niestety ja nie miałem wtedy dobrego nosa. I przegrałem zakład, a zakład był taki, że właśnie kto przegrywa, to lata na golasa. Znaczy na golasa, no w bokserkach gdzieś tam, kurde, w suspendorze i w czepku po złotych tarasach. I to były czasy COVID-u. Jak znajdę wideo, to wam wrzucę tu przebitkę. Kinia wam wrzuci tutaj, że to nie są puste słowa. W jakim wieku i jak się poznaliście? Czy Kinga coś trenuje? Bieganie, siłownia? W jakim wieku? Ale w moim czy w jej? Bo ona jest rok młodsza. 2 miesiące. Jest Młodsza. rok młodsza, więc 2 miesiące. na jej lata to no z 4 lata temu, nie? Można zaokrąglić. Nie, więcej. Z 4,5 roku temu to ja miałem ile? Ja miałem 24 lata, a ona miała 23. Coś takiego, coś koło tego. Też miałeś 23. Nie.
A co, jak się poznaliśmy, jak ja już byłem w Nie, listopadzie? poznaliśmy się w środku roku. No i poznaliśmy się na siłce, znaczy na siłce, ja byłem na siłce, a Kinia trenowała boks, bo ona trenowała kiedyś stójkowe sporty, później przyszła na jiu-jitsu, teraz biega i trenuje jiu-jitsu, także coś tam się rusza, coś tam trenuje też. Więc tam się poznaliśmy, no. Czym cię matka karmiła zwierzu? Surowym mięsem mnie karmiła i kazała popijać masakratorem. I od najmniejszych lat takie rzeczy zażywałem i się taki, wyklułem. Co to masakrator? Nie możesz wiedzieć, bo będziesz za duża. Nie, żartuję. Po prostu mam predyspozycję do takich chyba przyrostów mięśniowo-wagowych. Widziałem cię w koszulkach Lakers. Czy oglądasz NBA, czy raczej jest to forma stylówki? Jest to forma stylówki, nie oglądam NBA, ale lubię chodzić w wakacje, jak są wakacje, albo gdzie wyjeżdżamy na wakacje, albo zostajemy po walce na wakacje, to lubię chodzić na ramionczkach, a bardzo mi pasują te z NBA, dlatego w nich chodzę i w ogóle wszystkie chyba, które mam, to kupiłem właśnie w Stanach. Jaka jest twoja porada dla tych, którzy nie mają pieniędzy na treningi sztuk walki, a chcieliby? No wydaje mi się, że trzeba się złapać jakiejś, nie wiem, czy to dorywczej pracy, żeby chociaż sobie uzbierać gdzieś na karnet. No i pójść do jakiegoś klubu, zacząć trenować, a może jak dobrze się trafi, to będzie dobry trener, to i trener jakoś pomoże później. U kogo robiłeś rękaw? Świetnie wykonana robota. Tak, zadowolony jestem bardzo i jakościowo fajnie wygląda i się nic nie rozmazało, więc robiłem rękaw w Fortuna Tattoo na Żoliborzu u Bartka Fortuny. Jaki był największy ból, którego doświadczyłeś? Albo jak zwichnąłem rzepkę, ciężko mi teraz przypomnieć sobie, który był taki największy, albo po operacji kolana, albo jak mi się zrobił kalafior i mi napuchło, całe ucho mi puchło. Kiedy zawitasz na ławę do WK? Na ławę do WK zawitam po walce, myślę, która jeszcze nie wiadomo kiedy jest. Jakie cechy psychiczne są najważniejsze, żeby osiągnąć sukces w sportach walki? Cechy psychiczne, no na pewno determinacja, na pewno zawziętość, dyscyplina. To nie wiem, czy to jest cecha psychiczna. No jest, moim zdaniem jest. Dyscyplina, zawziętość, konsekwencja, Nie no i nie poddawanie poddawanie się. się, ale to nie wiem, czy to jest cecha psychiczna. Jaka była twoja reakcja na propozycję od DWCS? Ale właśnie zależy, czy to jest pytanie o to, jaka była propozycja, bo propozycję to my złożyliśmy i my chcieliśmy się tam dostać. A moja reakcja na to, jak się dostaliśmy, no to była bardzo, bardzo byłem szczęśliwy. Bardzo chciałem iść do UFC, bardzo chciałem tam być, to było moje marzenie. No i jak się dowiedziałem, że dostałem się do kontendera, no to się bardzo cieszyłem, bo to był jakby krok już przed UFC, taka walka o marzenia. Ktoś napisał, kocham cię, Iwo. I wzajemnie. Czy za dzieciaka miałeś dużo problemów przez to, że byłeś rudy? Czy lałeś wszystkich i był spokój? Nie, problemów żadnych nie miałem. Śmiać się śmiali. Wtedy był okres taki memowy, że była moda na to, że rudy i że memy na rudy. To się musiałem nasłuchać swojego, ale nikogo nie musiałem bić, bo to ja też miałem dystans do siebie. Poza drogą sportową, jakie masz największe marzenie i kiedy planujecie dziecko? Dziecko planujemy, jak dorośnie, to dziecko coś za kamerą. I to! Najpierw dziecko musi dorosnąć, a później dziecko będzie miało dziecko. Nie no, tak śmiechy śmiechami, ale moje największe marzenie, no to chyba, żeby mieć zdrową rodzinę, spokojne życie na starość, o nic się nie martwić, podróżować sobie. No a kiedy dziecko mieć? Nie wiem, po 30 chyba, około 30 może. Teraz ciężko cokolwiek zaplanować, bo co chwilę jest coś. Jakie wsparcie może dać partnerka zawodnikowi podczas fight camp? Chyba fight weeku, tak? No tak, no Kinia mnie mocno wspiera. Pomaga mi czy to w przygotowywaniu posiłków, przy zbijaniu wagi, czy to mnie już wtedy nie denerwuje też. Odsuwa się, jak są jakieś kłótnie, to wie, że mam rację ja. Nie ma kłótni, tylko właśnie... Są sprzeczki. Bo jestem wtedy w ostrzejszej irytacji. W kulminacyjnej irytacji, bo ja prawie nic wtedy nie jem.
Ale no tak jak mówię, odciąża mnie jedzeniowo, wspiera mnie mentalnie. Przyznaję rację, że szefu ma zawsze rację. Tak, i przyklaskuje. Nie. Czy młody Iwo był przekonany, że znajdziesz się tu, gdzie jesteś teraz, czy byłby zaskoczony? Młody Iwo wizualizował i wierzył bardzo mocno, że tak może być. No i tak teraz z perspektywy czasu tak się potoczyło, ale mocno w to wierzyłem i wierzyłem, że mi się uda. Opiszesz swoje tatuaże, co znaczą i jakie inne są w planach? Moje tatuaże to są na razie tylko na moim ręku. To jest rękaw, to jest jedyne miejsce, gdzie mam tatuaże. Jest to droga wojownika. Jest tutaj, można tak powiedzieć, że ciemniejsza strona i jaśniejsza strona osobowości. Jest tutaj budynek, świątynia, który chodzi, że to jest wiara. Jest tutaj wojownik, samuraj, wam pokażę. Samuraj Ronin, bo samuraj miał tego właściciela, Ronin nie miał, więc to jest Ronin. No i tutaj mam judo, bo z judo zaczynałem i judo jest jakby moją bazą, czymś, co mnie poprowadziło tak naprawdę przez drogę sportową. Zaczęło mnie prowadzić przez drogę sportową, więc to jest droga wojownika. To są emocje, nie wiem czy to można tak nazwać emocje, ale to są tak jakby ta ciemniejsza strona charakteru, która walczy z lepszą stroną charakteru i to wszystko trzyma jakby wiara w siebie, we wszystko, w Boga. Jaki jest twój wymarzony samochód? Mój wymarzony samochód, na ten moment, to w ogóle już mówiłem w ostatnim Q&A, że mi się podoba Audi Q5, ale tak sobie przemyślałem, że taki wymarzony, to mógłbym mieć jakiegoś Rolls Royce'a. Mógłbym mieć jakiegoś Rolls Royce'a, jakąś taką limuzynkę, co tam śmigał. No, nie, teraz na tę chwilę to Q5, nie, mój wymarzony samochód, na tę chwilę to, tak sobie myślałem w ogóle luźno, to chciałbym mieć w sumie na ten moment Q5 mógłbym mieć, ale nie mam jakiegoś ciśnienia. Jeszcze raz pytanie zadaj mi. Wymarzony samochód, no to już w ogóle w ostatnim vlogu mówiłem, że fajnie, że podoba mi się teraz na ten moment Audi Q5, ale taki wymarzony myślę, że jakiegoś grubasa mógłbym mieć, nie wiem, Rolls Royce'a, no kurde, nie wiem w sumie. Tak w sumie nie myślałem, tak teraz się zastanawiam, czy jakiś Lambo, tego Urusa mógłbym mieć, czy Ferrari Suva widziałem też, mógłbym mieć takie jakieś. Jak to jest mieć taką pistę w łapie, że głowy spadają? Wypikam. Nie no, z przekleństwami normalnie. Nie chcę tego powtarzać, nie przeklinam. Czytaj. No jest to fajne uczucie. Też do tego musiałem jakby dojść. Nie od początku wiedziałem, że mam taką, że mam po prostu siłę ciosu, którą mogę znokautować. No też ćwiczyliśmy dużo z Rafałem tą siłę ciosu, dużo pracowaliśmy nad tym też motorycznie, z Jaśkiem też pracowaliśmy nad tym sporo. Także mi się wydaje, że wszystko się składało, wszystko dobrze było poukładane po drodze, że może i jest coś takiego, że ta siła jest wrodzona, może nie, ale że tą siłę wrodzoną jeszcze ją jakby wymaksowaliśmy, żeby była jeszcze mocniejsza. O czym myślisz, jak jesteś w ringu? Jak jestem w klatce, to myślę o tym, co mam zrobić, na co mam uważać. Skupiam się na przeciwniku, staram się przeanalizować. No staram się wypatrzeć, jakie ma przyruchy, jak reaguje na cokolwiek. No staram się czytać walkę na bieżąco. Ulubiony rzut z judo. Ulubiony rzut w judo to była uranaga, czyli potocznie zwany suples. Bardzo lubiłem wszystkie rzuty, które gdzieś tam mogłem złapać za bioderko, czy to bioderko wrócić do przodu, czy do tyłu, ale właśnie takim moim ulubionym rzutem właśnie była uranaga, czyli złapanie w pas i zwindowanie kogoś do tyłu. Ile razem jesteście z Kingą? Zaraz 4 lata miną w październiku. Czemu nie jesteś tak ładnie opalony jak twoja narzeczona? Nie jestem tak ładnie opalony, bo się tak ładnie nie opalam, tylko ja po prostu czerwienieję jak rak. Jak redneck, potocznie zwany. Nie no, opalam się na czerwono, znaczy się nie opalam, tylko się spalam po prostu, nie? Dlatego się tak nie opalam. Ale potem wychodzi ci ten brąz. No, Taki potem wychodzi, jak się spalę się parę dni z rzędu, nie mogę się Tak. dotknąć i później gdzieś tam się jakiś przebłysk brązu pojawi na rowie. Żartuję.
Dzisiaj jestem tak samobójczo ubrany trochę, a propos rowa. Czy cukier fiołkowy naprawdę istnieje? A to trzeba się zapytać Kini, bo ja nie praktykuję. Istnieje. Ale z tego co mówiła, to istnieje, bo gdzieś to usłyszałam. W jakimś Więc filmiku. to nie jest wymyślona nazwa na potrzeby filmu, tylko rzeczywiście jest coś takiego jak cukier fiołkowy. Czy nie masz obaw o swoją kondycję na dłuższym dystansie? Pozdro i zdobycia pasa życzę. Dziękuję bardzo. Nie mam obaw o moją kondycję podczas jak już nadchodzi walka, ponieważ duży nacisk podczas treningów kładziemy na tą kondycję. Dużo robimy jakiejś wytrzymałości, dużo też robimy biegania, żeby podnieść mój próg zakwaszania się. Też jak widzieliście tam w jednym z pierwszych vlogów robiłem testy, aby zbadać moje VO2 max i żeby zobaczyć kiedy się organizm zakwasza, żeby dostosować pod to odpowiedni trening. I właśnie staramy się, zawsze się szykujemy na 3 mocne rundy i duży nacisk właśnie kładziemy bardzo na wytrzymałość czy kondycję. Czy nadal śmigasz Mazdą? Tak, jeszcze nadal śmigam Mazdą, ale bądźcie czujni, bo coś jest na rzeczy i myślę, że w kolejnym vlogu, nie, w kolejnym Jeszcze nie, w kolejnym. za 2 odcinki może już coś się bardziej rozjaśni w tym temacie. Iwo, czy terapia testosteronem miała kiedyś u Ciebie miejsce? Pytam z czystej ciekawości. Pozdrawiam. Nie miała miejsca u mnie terapia testosteronowa, ani żadna inna terapia nakuwana, czy przyjmowana tabletkowo, czy nie wiadomo jak inaczej. Nigdy nie brałem żadnych środków dopingujących, nigdy też nie chciałem brać. Znaczy nie będę brał po prostu całą karierę. Też tak dla jasności, żeby też nie było, że tam że ściemniam, to za czasów judo, też jak jeździłem na kadrę, też miałem również, tak jak teraz w UFC są testy antydopingowe, tak samo jak w judo jeździłem na kadrę, też takie testy antydopingowe miałem. Również później w karierze amatorskiej, gdzie startowałem na Mistrzostwach Świata czy Europy Gamma, tam też miałem testy antydopingowe, zawsze brali pierwszego i drugiego z podium na testy. Także nie brałem nic i nie chciałem też brać nic. No i też miałem testy, na których nic nie wyszło, więc jakby 3 razy nie. Co najbardziej zmieniło się w Waszym związku po tym, jak pojawiła się rozpoznawalność? W sumie w naszym związku się nic nie zmieniło, jedyne co się zmieniło to, że jak gdzieś wychodzimy, to Kinia czasem musi zrobić mi zdjęcie i komuś, albo po prostu no po prostu jest tak, że z kimś tam gadamy, albo robię sobie zdjęcia z kimś, a tak to się nic w związku nie zmieniło. Też bym tak powiedziała. Z kim będziesz walczył o pas w UFC? Z posiadaczem pasa UFC. Kiedy ślub i młody Iwo? Ślub nie wiadomo kiedy, bo ciężko cokolwiek zaplanować. Tak jak mówię, też planowałem, że będę siły pod koniec roku. Plany się nagle zmieniły. Także ja póki co żyję do walki i tego, co jest po walce. Więc ciężko mi cokolwiek zaplanować na dłuższą metę. A kiedy będzie mały Iwo? Mały Iwo będzie... Nie wiem jeszcze kiedy. Jak będzie, to będzie. Zdaje mi się, że na jednym z vlogów z przygotowań do walki twój tata był w teamie? No tak, mój tata jest w teamie, mój tata jest w narożniku normalnie. Jeździ ze mną na walki wszystkie. Kiedy twoja partnerka nagra jakiś filmik z gotowania? Czy zrobimy odcinek jak Kinia mi gotuje? O, może zrobimy odcinek po prostu jak Kinia mi przyrządza mój dzień z diety. O. I zobaczycie jak tam czaruję łychą w garze. Bo Iwo już jest na diecie. Tak, bo jestem na diecie i już kilka dni. tutaj jem zdrowo. Więc nie może być nic innego wymyślnego, więc musimy być posiłki z diety. Czy Kinga to pierwszy poważny strzał Iwo, czy do kilku razy sztuka, aż w końcu trafiła się perła? Pierwszy taki poważny. To pytanie jest w twoim stylu. Co byś wybrał? Parówki zamiast palców, czy pocić się majonezem? Wybrałbym chyba parówki zamiast palców. A ja chyba majonez. No i co by ci takie białe ciekło spod to? No a parówki byś miał zamiast palcy? No to parówki, palce wyglądają jak Fu, parówki. weź. Kiedy gdzieś w Poznaniu lub w okolicach? Do Poznania jadę właśnie na przyszły cały tydzień, także będę od poniedziałku do piątku. Jadę do Ankosu trenować. W sumie jutro jadę, bo zobaczcie jeden odcinek w niedzielę, a ja jadę jutro, czyli od jutra do piątku.
Pytać nie będę, ale fajnie, że dalej jesteś normalny gość pomimo całego zamieszania. Dziękuję, pozdrawiam. Czy wyjdziesz kiedyś z polską flagą na ważenie lub do walki? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, że wyjdę. Po prostu nie wyszedłem teraz do żadnej walki z tą flagą. A mam tak, że jak już raz coś zrobiłem i później to powielam, to trzymam się cały czas tego samego, tak samo jak cały czas mam spodnie, póki mogę, te czerwone to tak mam. No nie zmieniam schematów po prostu, które gdzieś działają i dlatego tak teraz. Ale może w przyszłości. Ja ogólnie na walkach amatorskich, czy to też, no tak, na walkach amatorskich właśnie wychodziłem zawsze z flagą. Czy będzie jakaś sygnowana twoim nazwiskiem koszulka Pitbulla? Dobre pytanie, bardzo dobre pytanie. Musicie się chwilę jeszcze wstrzymać, ale jest coś na rzeczy, jest bardzo fajny projekt. No naprawdę bardzo fajny, jeszcze czegoś takiego nie było w Polsce i będzie to fajne, nie chcę za dużo jeszcze zdradzać, bo to wszystko jest jeszcze w trakcie przygotowań, realizacji, także będzie. Czy kinie nadążę gotować takiemu gorylowi? Daję radę póki co, daję radę, bo goryl jest teraz kurwa na diecie i je ten małe mniej niż normalnie by jadł, jakby musiała gotować, jakby nie był na diecie. Czy wierzysz w Boga? Tak, wierzę w Boga. Twoja dziewczyna to twój najgłośniejszy kibic na trybunach. Boisz się, jak zniesie pierwszą porażkę? Tak, jest to najgłośniejszy kibic na trybunach. To ja zawsze Wręcz piszczę. czasami, mam wrażenie czasami, że jestem gdzieś w rzeźni, a nie na sali, że jakiegoś prosiaka jakoś mi się zażynają. Takie są piski później na kamerach. Znaczy ja tego nie słyszę w klatce, dopiero później to słyszę na nagraniach. A ja generalnie tego nie kontroluję na walce, a potem mi wstyd oglądać te filmiki. Ale przynajmniej wiadomo, kto krzyczy. Tak, I wiadomo, że tam była. Że nie wyszła do kibla na siku. tak. Ale naprawdę zawsze mi głupio to potem słuchać. I czy boisz się, jak zniesie pierwszą porażkę? Nie boję się. Nie boję się. Po prostu. Dokładnie. Gdzie poznać taką fajną dziewczynę jak Kinia? No, musicie przyjść do Alligatores Fight Club, Tak. rozejrzeć się i może coś wyczaicie dla siebie fajnego. Tak, mamy fajne dziewczyny w klubie. Do jakiego tętna dążysz w bieganiu? Słuchawki kupione jakie? Słuchawki kupione, kupiłem Sony, nie pamiętam modelu, ale wziąłem właśnie dla odmiany, bo miałem JBL wcześniej, teraz wziąłem Sony, bo chciałem sobie zobaczyć. Są o tyle lepsze, że nie mają takiej tutaj słuchawki długiej w dół i przez co nie wypadają mi z uszu, bo w JBL-ach miałem tak, że jedna mi wypadała i wyślizgiwała się przez to właśnie, że były takie w dół, taka słuchaweczka w dół była. Są ogólnie basowo, są trochę gorsze, ale no mówię, nie wypadają mi, więc to jest dobre. I na tętnach biegam takich teraz między 155 a 165 tętna i biegam 45 minut takim tempem. 2 razy w tygodniu robię taki bieg. Siema Byku, powiedz mi, czy twoja dziewczyna jest do ciebie zazdrosna? Siema, wydaje mi się, że to nie jest pytanie do mnie. Nie jestem, bo Iwo mi nie daje też żadnych powodów, dla których miałabym być. Z takim pierdolnięciem w łapie to pewnie ty ubijałeś karpia na święta. Trzymałem się od tego z daleka, bo nie lubię ryb, a tym bardziej krzywdzić rybek. I nie, ogólnie taka ciekawostka, ja w Wigilię nie jem nic, oprócz chleba z masłem, bo wszystkie potrawy, które są na stole, po prostu są takie, że ich nawet nie zjem, bo nie lubię wręcz tak bardzo mocno. Bo jest dużo rzeczy, których nie lubię, ale jem, ale to jest, tak, tam są takie rzeczy, których nie lubię w ogóle, ich nie zjem. To jest taka ciekawostka, a z karpiem nie miałem okazji się jeszcze szarpać. Karpiowi zębów nie wybiłem jeszcze. Ile w łapie? Ostatnio był odcinek na YouTubie, w którym wystąpiłem u Piotrka, czyli u miejskiego drwala i tam jak mi mierzył bo ja ogólnie nie mierzyłem dawno, kiedyś mierzyłem takie ciekawości, jak to robiłem właśnie po operacji byłem, robiłem dużo motoryki, siłki w ogóle wtedy dużo robiłem i właściwie miałem strasznie mocne przyrosty i ta łapa była taka duża, to wtedy mierzyłem, ale nie pamiętam, wtedy miałem chyba 45 albo 6, a teraz mam na tym odcinku było właśnie u miejskiego drwala, chyba było 42, z tego co pamiętam, coś takiego. Jakie są wasze ulubione słodycze? Iwo patrzy za motylkiem. Jakie są nasze... moje? A to nie jest ćma jakaś? Ćma była. Może być. Moje ulubione słodycze to są żelki, kwaśne żelki, ptasie mleczko, czekoladowe. Czekoladowe raczej, albo cytrynowe, albo z truskawką, galaretką. No ogólnie ptasie mleczka różnego rodzaju. Co my tam jemy takiego najbardziej?
Rolujemy też różnego rodzaju, lubimy kinderki, Kinder Buena. Tak. No ogólnie ciężko tu się zamknąć na jednej pozycji, bo słodyczy bardzo... Poszedł tu. Słodyczy lubimy w wszelakiej postaci i po prostu jest dużo, ale no tak mówię, Ptasie mleczko to jest taki może ten, z lodóweczki oczywiście, żeby ta czekolada była Tak. zmrożona, no to Ptasie mleczko, ogólnie ja wszystkie słodycze jakie są takie czekoladowe, takie z elementami czekolady, karmelu, jakiegoś tego typu rzeczy, to wrzucam do lodóweczki i z lodóweczki tak najlepiej, żeby jeden dzień se przyleżały i następnego dnia jak już takie są zmrożone, to jak złe wchodzi i jeszcze jak jest takie lekko zmarznięte, to nie jest aż takie słodkie i można więcej zjeść. Patent na futrowanie się. A moje ulubione słodycze to alpejskie mleczko. Czy twoi rodzice są też tacy silni jak ty? Mentalnie na pewno, fizycznie ciężko mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że no mama to kobieta, to na pewno nie jest silniejsza ode mnie, a tata może gdzieś tam kiedyś też miał swój epizod siłowy. Jak będzie miał na imię nowy członek rodziny? Piesek. Nowy członek rodziny jeszcze nie ma wybranego imienia. Ale już są jakieś opcje. Są jakieś opcje są rozważane. No i myślimy tam nad czym my myślimy? Milo, Lucky i Rico? Rocky. Rocky. Nad Lucky nie myślimy. Jak to nie myślimy? No to Milo i Rocky? Albo możecie podesłać, jak macie jakieś ciekawe O właśnie. opcje dla psa. Piszcie w komentarzach. Może rozważymy, może jakiś kreatywny wymyślicie, który jest nawiązujący do nas. Rudy. Nie, Rudy nie, bo szary, piesek będzie szary. No, a Rudy nie może być, bo Rudy jest jeden tutaj, kurna, szefu. Ile razy w roku robisz rezonans lub tomograf głowy przy takich uderzeniach? Tomograf robiłem, no tak, cyklicznie średnio wychodzi, że muszę zrobić chyba raz na rok. Coś takiego, bo to nawet UFC wymaga ode mnie tego. Do tego teraz jestem też w takim etapie robienia różnych badań do walki i też tak jest, że jak się w zależności w jakim stanie biję, to powiedzmy jak biłem się ostatnio w Las Vegas i robiłem też te badania typu jakieś EKG, jakieś okulistyczne badania neurologa, tego typu rzeczy wszystko i robiłem to tak naprawdę no z 3 miesiące temu, 4, no to teraz jak się bije, i to teoretycznie to wszystko działa na rok, że na rok są te badania, tylko że jak się bije teraz ale mi się tu wysprzęglił. Jak się bije gdzie indziej, to muszę zrobić inny komplet badań i po prostu te wszystkie badania nadal muszę powtórzyć, więc teraz jestem właśnie w tym etapie badań typu kardiolog. Kardiologa robiłem właśnie, serce robiliśmy, żeby wszystko zbadać, badania krwi, no i jeszcze tam mam neurologa, okulistę i tego typu rzeczy, także średnio raz na rok to robię takie wszystkie badania, do tego co tam ileś tygodni, raz w miesiącu robię jakieś badania krwi, także staram się kontrolować, monitorować. Nawet teraz jak jest okres przygotowawczy, to częściej robimy te badania krwi raz na 2 tygodnie, żeby po prostu badać też jak mój organizm, czy jest jakiś zajechany, niezajechany i czy tam nie potrzeba, są jakieś niedobory czy coś. Czy twoja ukochana nie chciała ćwiczyć z tobą na macie? Miała swój epizod, ale wybiłem jej zęby i przestała. Bo fikała. Tak. Nie, żartuję. Kinia, no tak jak mówiłem, trenowała kiedyś tam jakąś stójkę, później jiu-jitsu, nawet miałem epizod, że jak prowadziłem MMA, to gdzieś tam się zakręciła u mnie na grupie, ale to też, ja też średnio lubię takie, żeby dziewczyna dostawała po głowie, więc lepiej niech się trzyma kimona. Jednak jiu-jitsu najlepsze. Dla mnie przynajmniej. Jaki zawodnik twoim zdaniem ma najlepsze wejście do klatki, nie licząc ciebie oczywiście? Jest taki ktoś, kto właśnie ma takie specyficzne? Jest chyba. No jest, fajny ma Arek Wrzosek wejście do klatki, bo jest dobra pompeczka i wszyscy kibice tańczą, to na pewno jest fajne. Czekaj, z UFC też ktoś miał fajne. No właśnie, mówię się chyba ostatnio. No fajne miał na pewno, ale wiecie jakie jest najlepsze wejście? Wejście smoka. To jest wejście. Nie no i fajne, John Jones miał wejście na pewno, bo ja tak też patrzę pod kątem wejścia, które mi się podoba, nie pod kątem tego, że jest dużo ludzi i się fajnie wszyscy cieszą, tylko pod kątem tego, że i muzyka gra i no, że po prostu mi się podoba, nie? To tak właśnie teraz sobie kurde nie mogę skojarzyć, kto jakie miał wejście, ale bez kitu mówiłem Kini o tym, że ma ktoś. Właśnie nie wiem, czy nie o Maleju ci mówiłem, bo może ma wejście po prostu takie, że jest
znana piosenka i wszyscy, tylko że mi ta piosenka średnio się podoba. Dlatego, ale wejście ma fajne, nie? Nie, no dużo ogólnie zawodników ma fajne z tych gwiazd takich UFC. Czy to Poirier miał fajne i piosenkę Rihanny ma taką The Diamond. She's the bright like a diamond, yeah. She's bright like a diamond, yeah. No, czy jakoś tak. Fajny ma Diego Lopez też ma taką fajną muzyczkę meksykańską. Bez kitu to mi się też podobała, taka wesoła. No i na razie tyle, bo sobie nie mogę przypomnieć innych. Lubisz makaron na mleku? Nie lubię jakichś takich, średnio za takimi jakimiś mlecznymi wariacjami przepadam. Zjem, bo zjem, ale płatki lubię na mleku, ale makaron na mleku to tak średnio. Generalnie Iwo bardzo nie lubi dużej liczby rzeczy. Są jakieś warzywa, owoce, których No tak, nie znosi. tak, Więc jest wybredny jedzeniowo. Bardziej niż ja. no. Co jest najtrudniejsze dla zawodnika podczas fight campu? W sensie Fight Weeku, Chyba czy tak. Fight Campu całego? Nie, Fight Campu się pyta. Co jest Może najtrudniejsze w Fight Campie? No to tak, no jedzenie, że ograniczenie tego jedzenia, że nie ma możliwości jedzenia wszystkiego, a jest zawsze tak, że jak czegoś nie można, to się chce tego 2 razy bardziej. Także wydaje mi się, że ograniczenie jedzenia, chociaż to jest początek taki najgorszy, jak trzeba się przekierować z niezdrowego na zdrowe i że nie można podjadać, to jest taki ten pierwszy okres ciężki, a tak to nie ma takich rzeczy najcięższych. No ciężkie są treningi, no ale to lubię, więc tak mi się wydaje, że to jedzenie, no i później jak taki dalszy etap jest, jak już ta walka jest coraz bliżej, to jednak to jedzenie jest trochę już okrojone mocniej, więc też te treningi są jeszcze cięższe, bo jednak nie dość, że te treningi ciężkie, to jeszcze to jedzenie ci zabiera trochę tej energii, nie dostarczasz tyle, co powinieneś i to jest takie, mi się wydaje, że najcięższe. Czy będą seminaria w Warszawie, nie tylko MMA, na przykład judo zapasy? Będzie w Warszawie seminarium, tak? W Warszawie będzie. Chyba z tego co pamiętam 24 października, coś takiego. tak, W coś październiku, pod koniec października, nie pamiętam daty dokładnie, ale coś chyba tak mi się wydaje, 24. Także serdecznie zapraszam w klubie Koloseum. A na razie tylko się skupiam na prowadzeniu seminarium z MMA, ale oczywiście jak wpadniecie na takie seminarium z MMA, to tam też pokazuję różne myczki z judo, które też przekierowuję do MMA. Także to jest takie seminarium z moich myczków. Procentowo ile osób na treningu nosi kask, żeby uniknąć kalafiorów i czy jest skuteczny? Procentowo to 0,0 coś nosi taki kask na kalafiory, bo mówimy o kasku na kalafiory, nie? Taki kask zazwyczaj noszą osoby, albo się trafi taka jedna osoba, która po prostu nie chce mieć tych kalafiorów, ale to zazwyczaj widziałem gdzieś na jakichś zapasach. Na MMA, nie wiem, może gdzieś tam widziałem, ale raczej tego nie widzę. I raczej to widzę, jak już ktoś ma kalafiora i stara się go chronić. Także większość osób raczej tego nie zapobiega, a bardziej już później chroni, jak mu się zrobi ten kalafior. Jakie jest Twoje wymarzone miasto do życia? Gdzie się czujesz najlepiej? Najlepiej się czuję tu, gdzie teraz mieszkam. Jest mi tu fajnie. Nie chciałbym chyba, nie myślałem raczej tak, żeby gdzieś indziej mieszkać. Chciałbym dużo gdzieś podróżować, pozwiedzać, gdzieś jakieś właśnie miejsca, nawet mógłbym na miesiąc, 2 posiedzieć, ale jednak tutaj, gdzie sobie żyję, można powiedzieć, że przy Warszawie jest fajnie bardzo. Jakie masz nietypowe hobby i czy wierzysz w jakąś p***aną teorię spiskową? Nietypowe? Nie, chyba takiego nietypowego to nie mam. No, lubię pograć sobie w gierki. Lubię zjeść. Ja nie wiem, czy to można hobby nazwać, ale bardzo lubię jeść. Bardzo lubię jeździć do nowych jakichś knajp, testować jakieś żarcie, tylko takie, co lubię oczywiście. Wiem, że będzie mi smakować, to są składniki, które lubię. A z takich teorii spiskowych rozkminiam sobie różne, ale nie mam tak, że w jakąś tak jakoś specjalnie wierzę, ale na przykład ciekawi mnie na przykład czemu ludzie już tam wiesz badają ten kosmos, a nie zanurkowali głęboko i nie przebadali oceanów, może jakąś odkryli tam istotę i nie chcą jej rozbudzić, żeby weszła nam na ląd. Albo na przykład czy lodowa ściana Antarktydy nie oddziela nas od świata, który jest nowocześniejszy, nie? Czy tam w piramidach są różne zapiski, które są jakby, że ta wiedza wtedy nie była na aż takim poziomie, na jakim są te zapiski na tych piramidach. O. No dużo jest takich ciekawych rzeczy, więc, ale nie ma tak, że ja żyję w tym przekonaniu, ale takie fajnie sobie można czasem pomyśleć i porozkminiać. I wierzysz w UFO? Wierzę w UFO, bo Siusiek nie wierzy. Kiedyś Nie kosmita wierzę. go zabierze i uwierzy. Wyjdzie na balkon się przywietrzyć cepachy swoje z majonezu, bo jak powiedziała, że chciała się pocić majonezem i tak majonezem będzie czadzić, że wyjdzie na balkon se przywietrzyć pachy i nagle UFO będzie jechało I wtedy uwierzę. i UFO krowę będzie wbierało do góry, a że ona będzie świadkiem i będzie widziała jak UFO krowę bierze do góry, to ją też zawinie. I zrobią jej eksperyment i
zrobią tak, że przekleją jej cycki i będzie miała cycki na plecach. I wtedy uwierzy w UFO, No wtedy uwierzę. jak będzie miała cycka na klacie, na plecach. Powiedz coś o swojej diecie, treningach, kogo polecasz do współpracy. Oczywiście do współpracy dietetycznej polecam Paulinę Januszko, z którą współpracuję już 6 lat i jestem Też bardzo polecam. zadowolony. Tak, jaskinia jest, moi przyjaciele są, dużo bardzo osób jest i wszyscy są zadowoleni, ponieważ ta dieta to nie jest taka zwykła dieta, jak każdy sobie myśli, kto tam chce zacząć przygodę ze zdrowym żywieniem, że to jest kurczak, ryż i tam monotonnie, tylko tak naprawdę mówicie, co lubicie i Paulina wam wylicza wszystko. Nawet ja to mam, na przykład mówię, lubię pizzę, burgery i takie rzeczy, ja to mam w diecie, mam wyliczone po prostu składniki, ale mam to i jakby ta dieta nie sprawia dla mnie, nie jest dla mnie trudnością jakąś, bo smakują mi te rzeczy i naprawdę jest to wszystko smaczne, a przede wszystkim jest wyliczone. Więc polecam bardzo, bardzo Paulinę Januszko. Ile miałeś walk amatorskich? Amatorskich walk miałem 24, 20 walk wygrałem i 4 przegrałem. Łącznie wszystkie amatorskie, też semi-prof to wliczam. Ulubiony sweep z dołu w parterze. Nie wiem jak to się nazywa, ale taki klasyczny, że jedna noga jest wpięta jakby do motyla, tu sobie wyłapuję rączkę i po prostu jedną nogą zastawiam nogę, na której on klęczy, a drugą nogą go tam sweepuję. Na czyich plecach się wybiłeś? Na czyich plecach się wybiłem? Na swoich. Jak mocno sparingi z Korczakiem ukształtowały twój charakter? Utwardziły mnie przede wszystkim, no i wzmocniły na pewno. Kto nie robił z trenerem Korczakiem, niech żałuje. No niestety nie wszystkie pytania ciekawe zostały zadane. Ja teraz już to przejrzałem, to dodam wam jeszcze coś od siebie, bo jest parę fajnych jeszcze takich ciekawych pytań. Hej, takie pytanko, myślisz, że można zacząć sporty walki w wieku 18 lat, czy późno na pro? Nie, nie jest za późno, szczególnie w MMA. Dużo osób zaczynało karierę, gdzie miało powyżej 20 lat, 20 parę lat, 25 i doszło bardzo wysoko, także nie jest nigdy za późno. Co byś powiedział osobie, która dopiero zaczyna w sportach walki i chce być na najwyższym poziomie? Powiedziałbym, żeby ciężko trenowała, trzymała dyscyplinę i konsekwentnie dążyła do celu, a ten sukces w końcu przyjdzie i się nigdy, żeby nie poddawała ta osoba. Znaczy, żebyś się nigdy nie poddawał. Jakich zawodników highlighty oglądałeś najczęściej, od jakich starałeś się nauczyć najwięcej? No najwięcej oglądałem highlightów, mi się wydaje, Johna Jonesa, Caina Velasqueza, Fedora Jelemienienki, także bardzo mi się podobały ich styl walki, nawet Caina, że gdzieś mocną presję narzucał, do tego obalał, miał mocne cardio, bomby sypał. No te highlights jakby najbardziej mi utkwiły w pamięci. Ile razy ściągałeś płyn z ucha? No po parę razy ściągałem z jednego i z drugiego ucha, ale niestety nie dogoiło się to, też nie miało czasu, żeby to się goić, bo gdy te kalafiory mi się robiły, to byłem w trakcie przygotowań do Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, jeszcze jak judo trenowałem, do tego byłem gdzieś na kampach, także tylko coś ściągnąłem, to od razu dalej trenowałem, jakiś kask też nosiłem też na tył, tak jak gdzieś tam było w poprzednich pytaniach, ale ten kask się obcierał, więc to cały czas, nawet jak trenowałem gdzieś na siłce, biegałem, to ciśnienie się podnosiło i zalewało mi to ucho, także to cały czas się rozwalało, do tego dziś jeszcze dostałem, więc to pękało bardziej, no i takie się zastygły te kalafiksy, ale ściągałem po parę razy, nie pamiętam już ile razy, ale parę z jednego i parę z drugiego razy. Także to by było na tyle na dzisiaj. Odpowiedzieliśmy na wasze pytania. Tych pytań naprawdę jest dużo, nie udało się odpowiedzieć na wszystkie, bo normalnie no, ciężko było to wszystko powyłapywać, też poskrolować. Kinia też trochę posiedziała, starała się wybrać takie właśnie najciekawsze, najfajniejsze, w sumie wszystkie były ciekawe, ale niektóre się Tak. też dublowały, Tak. było tego trochę, także odpowiedzieliśmy wam na nie. Mam nadzieję, że jakoś zaspokoiliśmy w jakimś stopniu wiedzę. No i widzimy się w kolejnych vlogach. Kolejne vlogi pewnie będą bardziej jakieś z atrakcjami w tle. Także dziękujemy za pytania i widzimy się w kolejnych vlogach.